nie wiem, co to jest, że jak zaczynam nagrywać na kijku, to koty przychodzą, żeby się koniecznie o ten kijek poocierać. Także jak będzie trzęsło, to nie trzęsienie ziemi w Portugalii, tylko jedno z moich 6 zwierząt. Tak mnie naszło dzisiaj. Byłam wczoraj, ale tak przy myciu głowy przyszło do mnie, że po pierwsze jestem winna nagranie o panach, no bo było na Dzień Kobiet, a nie było na dzień Mężczyzny. Co też myślę, że jest znaczące, że my kobiety tak bardzo wymagamy od mężczyzn, żeby pamiętali o naszych okazjach. O rocznicy ślubu, o urodzinach, o imieninach, o Dniu Kobiet. A ja mam wrażenie, że wiele kobiet jakoś nie pamięta o tym dniu mężczyzny. Ciekawe, czy to są zaszłości, jesteśmy już tak zaawansowane w nowej ziemi, że już te święta dla nas są mało znaczące. O tym będzie dzisiaj. Więc zamiast suszyć głowę, stwierdziłam, że posuszę Wam głowę, a moja przy okazji wyschnie sama na wietrze. Jesteście? Przypominam jak zawsze o tym, żeby zasubskrybować kanał, bo widzę, że dochodzą nowe osoby, że te nowe tematy, te inne tematy, rzadkie tematy w sieci w sumie, ciągną Was, mnie ciągną też, więc dołączyć do subskrypcji i włączyć przypominajkę, żeby dostawać powiadomienia o live'ach, bo jak widać nie wiadomo kiedy mogę się pojawić. Ja sama nie wiem. Tak wtedy, kiedy mam wenę. No dobra, jesteście. Kochani, ponieważ ten kanał jeszcze głównie oglądają kobiety, chociaż coraz więcej panów dołącza, bardzo się z tego cieszę. No bo jednak temat rozwoju, temat rozwijania się, a raczej życia po przebudzeniu jest wspólny dla obu płci, a raczej nie odróżnia płci. Więc bardzo się cieszę, że jest coraz więcej panów. Ale tak jak powiedziałam, kanał jest jeszcze zdominowany przez kobiety. Więc to będzie nagranie o mężczyznach, ale głównie dla nas, drogie panie. Bo jak obserwuję tendencje, to nie są one zbyt wspierające. Bo najczęstsza narracja kobiet w tych kręgach rozwojowo-duchowo-przebudzeniowych to jest taka, że mężczyźni nie nadążają, że mamy kryzys, że oni nie są świadomi, że kobiety są już dalej, że brakuje dojrzałych mężczyzn. I stwierdziłam, że z okazji Dnia Chłopaka czy Mężczyzny przyjrzę się temu tematowi i podzielę się z Wami tym, co mi się pojawiło. I uwaga, drogie panie, głęboki wdech i głęboki wydech. Nie zgadzam się z tym, że kobiety są bardziej świadome niż mężczyźni. To, co zauważam, to jest wielka różnica między, uwaga, świadomością deklarowaną, a prawdziwym poziomem tej świadomości. Świadomość deklarowana to jest to, co my wiemy. Świadomość ta prawdziwa to jest to, czym żyjemy. I ponieważ my, kobiety, mamy większą skłonność do nauki, do wiedzy, do zgłębiania, do procesowania,
aniżeli mężczyźni, to na tej podstawie oceniamy mężczyzn i ich poziom świadomości. Czyli tak naprawdę oceniamy to na poziomie tej świadomości deklarowanej. Teraz uwaga, po pierwsze, dlaczego my kobiety mamy większą skłonność do tej nauki? Dlatego, że bardzo długo nie miałyśmy dostępu do tej nauki. Jak poczytacie sobie chociażby książkę Chłopki, która mówi o w sumie nie tak dawnych czasach, o czasach naszych babci, to jeżeli już ktoś szedł do szkoły na wsi, to był chłopak, nie dziewczynka. Dziewczynka nie była do tego, żeby się uczyć. Więc ponieważ mamy głód tego i nie było dostępu, to mamy teraz skłonność do tego, żeby więcej się uczyć. Podobno nawet już na uniwersytetach kobiety przewyższają liczbą mężczyzn. Nawet na technicznych uniwersytetach już zaczyna być to wyrównane. Więc to jest pierwsza rzecz. Po drugie, my kobiety mamy inny program niż mężczyźni. Mężczyzna, jak są za wąskie spodnie, to powie, za ciasne spodnie, to powie, pewnie się ściągnęły w praniu. Kobieta, jeśli stwierdzi, że są za ciasne spodnie, to stwierdzi, że jest gruba. Więc mamy tendencję do internalizowania tematów. Dlatego narracja rozwojowa bardzo wspiera to i bardzo się tym karmi, żeby przyciągać kobiety, no bo to jest taki bardziej wprost albo nie wprost komunikat, no to z tobą jest coś nie tak, w związku z tym potrzebujesz się dowiedzieć, nauczyć, przepracować i wtedy wszystko się zmieni. Także to jest dlaczego to tak, dlaczego mamy większą skłonność do nauki. Ale teraz uwaga na jedną rzecz, bo to, że mamy większą skłonność do nauki, to, że dużo więcej czytamy, chodzimy na warsztaty, tak? Generalnie rynek rozwojowy bazuje na kobietach. No to fajnie, no to później wiesz, znasz style przywiązania i czytałaś te wszystkie książki z półek psychologiczno-rozwojowych, znasz języki miłości, znasz jakieś podstawy totalnej biologii i tak dalej, ale to, że to znasz, wcale nie znaczy, że tym żyjesz. I jeżeli, no co z tego, że znasz języki miłości i znasz style przywiązania, jak jednocześnie patrzysz z pogardą na swojego partnera, ciągle go krytykujesz, testujesz go, karzesz ciszą, albo ponieważ masz taki styl przywiązania, albo ponieważ jesteś wysoko wrażliwa, albo ponieważ coś tam jeszcze, to jeszcze oczekujesz od niego, że przecież on powinien to zrozumieć, powinien być wyrozumiały i powinien cię w związku z tym inaczej traktować. A to trochę nie na tym polega ta świadomość. Dlatego ta różnica pomiędzy świadomością w życiu, czyli to, jak to wprowadzasz, jak tym żyjesz, co wiesz, to, o czym ostatnio tak naprawdę mówię bardzo dużo. Czyli tak naprawdę różnica pomiędzy etapem wiedzy, a etapem integracji, ucieleśnienia jest gigantyczna. W związku z tym to, że przeczytałaś książki, których on nie przeczytał, to jeszcze nie znaczy, że jesteś bardziej świadoma. To tylko znaczy, że więcej wiesz. Ale to nie na wiedzy bazuje ranking świadomościowy. I zachęcam was, drogie panie, żebyście zaczęły się nad tym zastanawiać, bo to jest ten wątek, o którym ja teraz bardzo, bardzo dużo mówię, że wiedza to wiedza, i można lata się uczyć więcej, ale koniec końców nie pójdziesz do nieba za to, czy nie stworzysz sobie nieba tu na ziemi na podstawie ilości książek, które przeczytałaś, albo ilości warsztatów, w których wzięłaś udział, tylko na podstawie tego, na ile
żyjesz tym, co wiesz. I przychodzi taki moment, że ta wiedza, ona wcale nie jest wspierająca w tym wprowadzaniu w życie, tylko opóźnia to, no bo jeżeli czytasz książkę, to nie możesz praktykować. Jeżeli uczysz się kolejnej rzeczy, no to praktyka zostaje odsunięta znowu, na kiedyś, na gdzieś. Więc wiedza to nie jest integracja, świadomość deklarowana to nie jest to samo, co życie świadomością. A ja widzę, jak my, kobiety, oceniamy mężczyzn na podstawie wiedzy i uważając ich za świadomych albo nieświadomych i na podstawie własnych deklaracji na temat własnej świadomości. Bo ja przecież tyle lat jestem w rozwoju. Druga rzecz. Mężczyźni są mniej rozwinięci. A nie zgadzam się z tym również. Oni rozwijają się inaczej, dlatego że dla nich są inne rzeczy ważne. My, kobiety, jesteśmy, żeńska energia, jesteśmy relacyjne, jesteśmy bardziej do środka. Także nas interesuje introspekcja, emocje, terapia, rozmowa. Mężczyźni są bardziej zadaniowi, są bardziej w działanie, są bardziej w kompetencje, są bardziej w stronę struktur. Więc wiele kobiet porównuje swój proces albo swoje wartości, swoje standardy rozwojowe, nakłada je na mężczyzn i wtedy bardzo łatwo o błędną interpretację, że ponieważ on nie idzie tą ścieżką co ja, to znaczy, że jest mniej świadomy. Okay? To jest kolejna rzecz. Wielka pułapka kobiet właśnie w rozwoju, że ponieważ już tyle wiemy, no i oczywiście czytamy nie tylko książki o nas, ale czytamy książki o nich. Albo czytając książki o sobie od razu patrzymy i porównujemy na przykład style przywiązane albo język miłości. I zaczyna się, ja to nazywam konkurs, kto ma większego penisa. Czyli zaczyna być, ja to wiem, a ty nie wiesz. Powinieneś to wiedzieć. Ja to już się dowiedziałam, a ty jeszcze nie. Zaczyna być skanowanie mężczyzny, znowu w porównaniu z tym, co czytałaś w książkach, albo na podstawie swojego procesu, zaczyna być skanowanie mężczyzny, ocenianie go. No i oczywiście, ponieważ on nie idzie twoim procesem, ponieważ nie chce iść na te warsztaty, ponieważ nie chce przeczytać tamtej książki, no to jest od razu, że jest głupi, że jest leniwy, że mu nie zależy na tobie i tak dalej, i tak dalej. I ja widzę, jak wiele kobiet wpada w tą pułapkę, właśnie tych rozwojowych kobiet, tych, co już dużo wiedzą, wpada w tę pułapkę poprawiania mężczyzny. Albo to ja ci teraz pomogę w twoim rozwoju. Ja już jestem tak wysoko, ja tutaj już jestem tak wysoko, jestem taka rozwinięta, no więc teraz będzie mi dużo łatwiej, jak ty też się rozwiniesz. W związku z tym ja ci pomogę, ja cię wesprę w tym. Dostaniesz ode mnie na urodziny jakiś warsztat rozwojowy albo jakąś książkę, którą chciałabym, żebyś przeczytał na gwiazdkę i tak dalej, i tak dalej. To bardzo rzadko działa. Okay? Ja mam wrażenie, że w drugą stronę działa łatwiej, czyli jeżeli mężczyzna jest tym, który prowadzi, który podrzuca ci książkę albo podrzuca ci warsztaty, to my jesteśmy dużo chętniejsze. Znowu wracamy do punktu pierwszego, o którym mówiłam. Natomiast w drugą stronę to tak nie działa. I kiedy mężczyzna i zaczyna się krytyka, zaczyna być ocenianie go, zaczyna być porównywanie, a dla mężczyzny krytyka równa się brak szacunku i zaczyna się zamykać. O tym mówiłam wielokrotnie w mojej wersji, w moim poprzednim życiu, jako coacha relacji, więc zajrzyjcie sobie do tych starych materiałów. Ja bardzo często mówiłam o szacunku, o krytyce, o tym, czy to tak naprawdę działa na mężczyzn, czy nie.
Najczęściej nie. Krytyka, powiedziałabym, częściej działa na kobiety motywacyjnie, aniżeli na mężczyzn. Chociaż wiele kobiet mówi, że na nie też nie działa motywacyjnie krytyka. W związku z tym, jeżeli na nas nie działa, to tym bardziej na nich nie zadziała. Okay? Kolejna rzecz, którą widzę, drogie panie, i to ostatnio nagminnie. Ja się rozwijam, a mój partner nie. I świadomość deklarowana podpowiada ci, że żeby było lekko, łatwo i przyjemnie, to on się musi przebudzić. To on musi być w rozwoju, to on musi być świadomy. A co ma piernik do wiatraka? Jeżeli taka jesteś świadoma, to dobrze już wiesz, że tu nigdy nie chodzi o nich. Jeżeli taka jesteś świadoma, to prawdopodobnie już dobrze wiesz o tym, że bardzo często jest tak, żeby utrzymać harmonię, że jedna osoba jest bardziej przebudzona, a druga nie. I to nie jest błąd, tylko to jest utrzymywanie równowagi, utrzymywanie jedno lata wysoko, a drugie stąpa mocno po ziemi. I jak zobaczycie sobie na większość par, gdzie kobieta jest tą stroną świadomą i rozwiniętą, latającą, gadającą z aniołami i duszami, i tam nie wiadomo co jeszcze, to te kobiety mają bardzo ziemskich, wręcz przyziemnych partnerów, którzy mają jakieś ziemskie, przyziemne zawody, którzy nie krytykują i nie utrudniają, wspierają bardziej ramieniem i swoją siłą fizyczną, aniżeli swoją świadomością. A ja widzę, jak dużo kobiet mówi, że ja dopiero wtedy będę mogła, jak mój partner będzie. Że dopóki on jest nieprzebudzony i dopóki on jest nierozwinięty, to uważamy, że to nas blokuje. Nie, kochani. Bardzo często właśnie po to, żebyśmy mogli się przebudzić, albo żebyśmy mogli wprowadzać świadomość, żebyśmy mogli trenować tą prawdziwą świadomość, nie tą w głowie, tylko tą już na poziomie życia, na poziomie ciała, to właśnie mamy takich partnerów, którzy są najlepszym polem na trening, którzy nas najbardziej triggerują, bo mamy się nauczyć kochać i akceptować takim, jakimi są, a nie dopiero wtedy, jak będziemy razem latać i rozmawiać gdzieś tam nie wiadomo z kim, to wtedy dopiero będzie fajna relacja. Także uwaga na to, bo to jest bardzo, bardzo częsta pułapka i zamiast czekać albo zatrzymywać siebie w rozwoju, bojąc się, że skoro on jest taki przy ziemi, a ja teraz zacznę się rozwijać, to się rozstaniemy. Bardzo wiele kobiet się tego obawia. Więc hamuje swój rozwój albo próbuje mężczyznę podciągnąć, próbuje mężczyznę zabrać ze sobą, bo wtedy będzie jej łatwiej. A to tak nie działa. Pole nie wybiera dla ciebie tych relacji, tych doświadczeń, które będą łatwiejsze. Wybiera te, które są ci do czegoś potrzebne, które potrzebne są do twojego rozwoju, do twojego wzrostu. Więc po pierwsze, jeżeli masz taką sytuację, że jesteś świadoma bardziej niż deklaracyjnie, to jeżeli chcesz wprowadzać tą świadomość w życie, to po pierwsze, nie zatrzymuj siebie w rozwoju, bojąc się, że a co będzie, jak on się nie obudzi i nasze drogi się rozejdą. Bo jeżeli boisz się tego, to znaczy, że twoja świadomość jest tylko na poziomie deklaracji. Bo jeżeli naprawdę masz to już na poziomie serca, na poziomie brzucha, to już nie ma tego lęku. To rozumiesz, że są różne podróże, rozumiesz, że są różne doświadczenia i rozumiesz, że
że mamy się nie przywiązywać. Jednocześnie, punkt numer 2, doceniać, czyli zamiast narzekać na tego partnera, że może on nie przeczytał tej książki, którą mu podrzuciłaś, albo że on powinien się rozwijać i powinien chodzić na warsztaty, bo on jest taki nieprzybudzony, to doceń. Zobacz, jak cię uziemia jego ziemskość. Jak dzięki temu, że on jest tak mocno przy ziemi, to ty możesz spokojniej latać wysoko, bo tak naprawdę gdybyście oboje teraz zaczęli latać, to kto by ogarniał ziemskie sprawy, kto by ogarniał rachunki, kto by ogarniał zawiezienie dzieci do szkoły. Więc doceniać to, co jest. Co jeszcze? O tym już wspominałam, że kiedy zaczynamy tak dużo wiedzieć, zaczynamy być bardzo mądre, tak mądre zaczynamy się wymądrzać. I jak robiłam poprzednią edycję Królestwa Kobiecości i rozmawiałam z kobietami na temat kastrowania mężczyzn. I definicja kastrowania to jest osłabianie zdolności do osiągania wyników. I dawałam przykłady tej kastracji. To kobiety były zdziwione, jednocześnie przerażone tym, jak nieświadomie, a jednocześnie bardzo skutecznie kastrowały swoich mężczyzn. Poprzez krytykę, poprzez pogardę, która nie musiała być słowną pogardą, wystarczyło robić miny i wzdychania. Poprzez mówienie mu, co ma robić, poprzez porównywanie go do innych mężczyzn, oczywiście porównywanie go negatywnie i tak dalej. Więc znowu, na jakim poziomie jest twoja świadomość prawdziwa, na jakim poziomie jest w porównaniu z twoją świadomością deklaratywną. I pamiętaj też o tym, że na poziomie męskiej i żeńskiej energii mężczyzna wypełnia coś, co już jest. Mężczyzna nie kreuje z pustego. Męska energia, może bardziej tak, męska energia jest po to, żeby poprawiać, naprawiać, ulepszać. Czyli żeby męska energia tak naprawdę mogła działać, to potrzebuje mieć już coś. Energią kreacji jest żeńska energia. Więc tak naprawdę żeńska energia kreuje z pustki, a męska do niej dołącza po to, żeby nadać temu strukturę, nadać temu kierunek, żeby to ulepszyć, poprawić itd. Więc tak naprawdę to żeńska energia tworzy pewną przestrzeń, do której męska wchodzi. Mówię oczywiście na poziomie energetycznym. Więc jeżeli masz tak dużo krytycznych uwag na temat tego, że mężczyźni się nie rozwijają albo że twój partner się nie rozwija, to zobacz, jaką przestrzeń ty tworzysz. Bo ja z mojego doświadczenia w relacjach damsko-męskich widzę, że mężczyźni dużo łatwiej uczą się w praktyce poprzez doświadczanie czegoś innego niż doświadczali wcześniej. W relacji z kobietami także. I wtedy to działa automatycznie na zasadzie, ja robiłam tak i to działało tak, a teraz ona mi pokazała, że mam to zrobić tak i to działa dużo lepiej. A ponieważ oni są od ulepszania, no to oczywiście, że wybiorą tę opcję, która daje lepsze wyniki. I my tego nie rozumiemy. Nam się wydaje, że oni muszą przeczytać książki, a nie rozumiemy też tego, że jak ty przeczytasz książki, taka jesteś mądra. I teraz jeżeli wprowadzisz w życie tę świadomość, to zaczniesz inaczej się zachowywać, zaczniesz inaczej odpowiadać, zaczniesz inaczej reagować, zaczniesz z innego miejsca
obcować i wchodzić w te relacje i tworzyć zupełnie inny kontekst relacyjny, dokładnie z tymi samymi osobami, z którymi to robiłaś wcześniej. I to zmienia dynamikę i nagle to pokazuje mężczyznom, wow, coś tu się zmieniło. Nie wiem co, ale jest inaczej, jest lepiej, jest bardziej harmonijnie. Więc nie patrzcie na to, czy oni się rozwijają, czy nie. Tak jak powiedziałam, oni nie są ślepi, oni nie są głupi i naprawdę zauważają różnice. Tylko jeżeli my reagujemy po staremu, a chcemy, żeby oni po prostu zaczęli mówić tym samym językiem, co my teoretycznie, albo żeby zaczęli chodzić na te same warsztaty, co my, albo żeby zaczęli czytać te same książki, to naprawdę nie o to chodzi. I to mnie prowadzi do kolejnego punktu, chyba ostatniego już, że relacja nie polega na tym, że ktoś jest bardziej albo mniej świadomy. Tak jak mówiłam wcześniej, to jest nasza taka idea, że jak mężczyzna będzie świadomy, to będzie można iść szybciej. A jeżeli ty w ogóle jeżeli zwalniasz przy kimkolwiek, albo dopasowujesz swoją prędkość do jakiegokolwiek kontekstu relacyjnego, to znaczy, że jeszcze nie skumałaś, o co chodzi w tej świadomości. To znaczy, że jeszcze jesteś na poziomie wiedzy, a nie na poziomie integracji tego w swoim życiu. Więc zwalanie na mężczyznę, że on idzie za wolno i przez to ty musisz zwalniać, nie, kochany. Ja tego nie kupuję tego. I koniec końców, przecież w relacji chodzi o szacunek. Przecież chodzi o poczucie bezpieczeństwa wzajemnego. Chodzi o wspieranie się. A przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale też chodzi o to, żeby patrzeć na to, jakie jakości i jakie zasoby każdy z was wnosi. I czekajcie, pokazuję tutaj tych. Dajcie mi chwileczkę. Okej. No dobrze. Jakie jakości kto wnosi i jakie zasoby kto wnosi? I teraz po co wam podwójny zasób wiedzy, skoro może lepiej, że dobra, ty chodzisz na te warsztaty i ty się dowiadujesz dla siebie, a on w tym czasie skosi trawę w ogródku. I jednocześnie uwaga na jedną rzecz, bo tak jak powiedziałam, jest bardzo wiele osób, które oceniają poziom świadomości na temat tego, jakie warsztaty ktoś zaliczył. I pojawia się taka tendencja, nawet na Tinderach, na portalach randkowych, pojawia się podryw na rozwój. I to pokazuje, to świadczy o tym, że my się na to nabieramy. Czyli to pokazuje i świadczy o tym, że patrzymy na świadomość deklarowaną, a nie patrzymy na co to tak naprawdę oznacza ta świadomość. I ja mam znajomą, która poznała jakiegoś wybitnego instruktora tantry. No i po prostu już samo to, że on jest tantrykiem i że medytuje i że takie piękne słówka używał, to natychmiast go wsadziła do kontenera świadomy mężczyzna. A potem okazało się w praktyce, że on był świadomy, deklarowany. On miał wielką wiedzę, on miał umiejętności w tantrze i potrafił o tym pięknie opowiadać. Też się dużo naczytał. Natomiast zupełnie nie potrafił tego wprowadzić w życie i nie był fajnym partnerem. Więc patrzcie na to, bo ja spotykam coraz więcej mężczyzn, którzy nie czytali żadnej książki.
którzy nie mają zielonego pojęcia w teorii o językach miłości czy o stylach przywiązania. Natomiast sami mają bezpieczny styl przywiązania, nie wiedząc o tym, że takie w ogóle istnieją. Sami potrafią wprowadzić spokój, harmonię, nie zabierają ci twojego poczucia bezpieczeństwa. Są ziemscy, mówię, nie znają tych teorii, nie znają tych nazwisk, nigdy w życiu nie ćwiczyli jogi, ale są bardzo połączeni z ziemią, są bardzo połączeni z życiem. I to jest to, czego nam bardzo często brakuje. Tego połączenia z życiem, bo my odlatujemy, mamy tendencję do odlatywania w tej świadomości. Więc przyglądajcie się temu, patrzcie na to i doceniajcie mężczyzn na podstawie zasobów, jakie mają, a nie na podstawie potencjału, który mogliby mieć i nie na podstawie oczekiwania, że on powinien być po tych samych kursach, powinien znać te same książki, powinien mówić dokładnie o tych samych teoriach, co ja. Bo tak jak powiedziałam, koniec końców, życie życiem, więc świadomość nie poznaje się po tym, ile książek przeczytałaś i co twierdzisz na temat swojej świadomości, tylko na temat tego, w jaki sposób żyjesz tą świadomością. A do tego w pewnym momencie więcej teorii może być przeszkadzające, a nie wspierające. Więc pozdrawiam dzisiaj panów, pozdrawiam drogie panie również. Zobaczę jakieś komentarze. No właśnie, usłyszałam, idź, rób swoje, a on albo zaakceptuje, albo nie. On do ciebie dołączy, albo i nie, ale to też jest okej. Dokładnie tak. Nie zwalniać, nie czekać i nie mówić, że no ja się nie mogę rozwijać, bo mój partner taki jest nierozwinięty. To nie ma nic wspólnego. Tak uczy się patrząc na mnie, a ja od niego i od dzieci. Dokładnie tak. Super. Pięknego popołudnia, buziaczki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.